Standardowo zadania działają w taki sposób, że kiedy student prześle pracę i nauczyciel tą pracę oceni, to wtedy tak naprawdę następuje koniec zadania. Ocena została wstawiona, ewentualnie nauczyciel dopisał jeszcze informację zwrotną, student się zapoznaje z tą oceną, z informacją zwrotną i to jest koniec. Natomiast czasami może się zdarzyć, że będziemy potrzebowali, żeby studentowi pozwolić na nadsyłanie kolejnych wersji pracy, a wręcz będzie to tak naprawdę domyślne działanie zadania w przypadku każdego studenta. Nie dla jednego wybranego studenta chcemy tak skonfigurować zadanie, tylko dla wszystkich studentów, tak żeby na przykład pracę licencjacką mogli przesłać najpierw w pierwszej wersji, my ją skomentujemy, odeślemy te komentarze i ocenę i student będzie mógł przesłać drugą wersję pracy, przy czym platforma zachowa wtedy obie wersje, będziemy mogli do nich zawsze wrócić. Jak skonfigurować takie zadanie i jak ono będzie działało? Żeby takie działanie włączyć, w edycji ustawień zadania należy w ustawieniach przesyłania zadania zmienić opcję dodatkowe podejścia. Standardowo tutaj jest ustawione nigdy, czyli student przesyła pracę, jest ona oceniana i koniec, ale możemy zdecydować, że będziemy zezwalali studentom na dodatkowe podejścia w sposób ręczny, czyli każdorazowo, kiedy otrzymamy pracę od studenta i ją ocenimy, to będziemy mogli zdecydować, czy chcemy, żeby ten student mógł przesłać nową wersję tej pracy, czy już nie. Ewentualnie możemy włączyć również automatyczne otwieranie nowych podejść, aż student uzyska próg zaliczeniowy w tym zadaniu. Jeśli wybierzemy tą opcję, to wtedy oczywiście w opcjach dotyczących oceny powinniśmy ustalić próg zaliczeniowy, czyli powiedzmy, że dla zadania, które jest warte 100 punktów, takim progiem, kiedy student już nie musi więcej przesyłać nowych wersji pracy, jest 70 punktów. I ewentualnie jeszcze możemy zdefiniować, że chcemy ograniczyć liczbę prób, tak żeby student nie mógł bez ograniczeń w nieskończoność przesyłać nam kolejnych wersji pracy, tylko chcemy mu zezwolić na maksymalnie 4, 5 czy inną liczbę prób. Jeśli wybralibyśmy ręczną metodę zezwalania na dodatkowe podejścia do pracy dla studentów, to ta opcja maksymalnej liczby prób również jest dostępna, natomiast w tym przypadku oczywiście ma ona dużo mniejsze zastosowanie, być może w ogóle nie jest konieczna, ponieważ to my jako prowadzący, jako nauczyciel każdorazowo decydujemy, czy chcemy studentowi pozwolić na przesłanie kolejnej wersji pracy. Zobaczmy, jak to zadanie będzie działało właśnie z takimi ustawieniami, że zezwalamy na dodatkowe podejścia w sposób ręczny, każdorazowo podejmując tą decyzję, więc zapisujemy zmiany, wyświetlamy zadanie i czekamy na pracę od studenta. Widzimy, że jakaś praca już została przesłana, więc klikamy Zobacz wszystkie zadania i widzimy, że studentka Anna przesłała pracę. Więc oczywiście najpierw możemy spowodować, żeby studentka już tej pracy nie mogła podmienić, a następnie wchodzimy w ocenianie tej pracy. Wpisujemy punkty, które studentka zdobyła za tą pracę, dopisujemy komentarz zwrotny. Pracy brakuje jeszcze tego czy tamtego. I możemy zezwolić na kolejną próbę, czyli zmieniamy tutaj opcję na tak. Jest to pierwsza próba studentki, nie jest ustalona maksymalna liczba prób, jak widać. Dodatkowe podejścia są włączane ręcznie, więc ręcznie decydujemy, że tak, następna próba powinna być możliwa dla tej studentki i klikamy Zapisz zmiany i w tej chwili
studentka będzie mogła przesłać pracę. Zobaczmy, jak to wygląda teraz z perspektywy Anny. Kiedy Anna wejdzie do zadania, będzie widziała, że jej pierwsza próba została oceniona przez prowadzącego 16 grudnia i że została oceniona na 50 punktów na 100 możliwych oraz może przeczytać nasz komentarz zwrotny. A następnie dodać nową wersję pracy. Tutaj są dwa przyciski. Dodaj nową wersję pracy i dodaj nowe rozwiązanie na podstawie przesłanego poprzednio. Ten wyższy przycisk miałby zastosowanie głównie tak naprawdę wtedy, gdybyśmy pracę zbierali nie w formie plików przesyłanych przez studenta, tylko w formie tekstu pisanego bezpośrednio online. Użycie przez studenta przycisku drugiego, dodaj nową wersję pracy, dałoby mu ponownie całkowicie czyste okienko, w którym student wpisuje drugą wersję pracy, natomiast użycie tego pierwszego przycisku by spowodowało, że w tym okienku już by była wpisana treść pracy w tej pierwszej wersji i student ewentualnie tylko by dokonywał zmian w tym okienku. Natomiast w przypadku plików nie ma to większego znaczenia, więc tak naprawdę studentka klika dodaj nową wersję pracy i przesyła swoją drugą wersję i zapisuje zmiany. Zobaczmy teraz z kolei, jak to wygląda dla prowadzącego. Kiedy prowadzący wejdzie teraz do tego zadania, widzi, że ponownie jedna praca wymaga oceny. Mimo że została już oceniona przeze mnie wcześniej, to znowu wymaga oceny, ponieważ studentka znowu przesłała nową wersję pracy. Klikam zobacz wszystkie zadania. Widzę, że praca przesłana do oceny jest to praca Anny, więc znowu klikam przycisk ocena i widzę drugą wersję pracy. Mogę tą drugą wersję pracy ocenić, dopisać komentarz zwrotny, natomiast zauważmy, że w tej chwili zmieniło się przede wszystkim to, że widzimy już, że jest to drugie podejście. Możemy w razie potrzeby zezwolić studentce na wykonanie trzeciego podejścia, czyli przesłanie trzeciej wersji pracy, ale również na dole się pojawił przycisk wyświetl inne podejście. Używając tego przycisku jesteśmy w stanie wrócić do wcześniejszej wersji tej pracy, tak żeby zobaczyć, jak ta pierwsza wersja różniła się od tej, która jest w tej chwili przesyłana przez studentkę. I w ten sposób działa właśnie zadanie w tym trybie, nazwijmy to iteracyjnym, czyli w taki sposób, że student przesyłając swoją pracę dostaje komentarz i może przesłać kolejną wersję pracy. W razie potrzeby taki cykl może się odbywać kilkukrotnie, natomiast platforma zachowuje wszystkie wersje pracy przesłane przez studenta wraz z komentarzami i informacjami zwrotnymi i ocenami, które student otrzymał za każdą z tych wersji.